jedziemy z tematem. Tak jak zapowiedziałem, dzisiaj będzie krótki test, właściwie porównanie dwóch motocykli. Punktem odniesienia w tym teście będzie Yamaha MT-09, czyli sprzęt, który właśnie sprzedałem. Pokażę Wam różnicę między właśnie MT-kiem a GT-kiem, czyli Suzuki. Chciałbym oczywiście podkreślić, że nie jest to typowy test. Nie jest to porównanie, który jest lepszy, który jest gorszy, no bo tak naprawdę tych dwóch motocykli nie da się ze sobą porównać. To są dwa zupełnie inne segmenty, dwa zupełnie inne motocykle o różnym charakterze, które zostały stworzone właściwie do zupełnie innych rzeczy, więc byłoby niesprawiedliwe porównywanie Suzuki GT turystyczny z MT-kiem, z typowym nakedem. To tak jakby porównać trochę, nie wiem, bagażnik w kombi porównywać z bagażnikiem w kabriolecie na przykład. Pokażę Wam właśnie te rzeczy, które zaczęły mi przeszkadzać, których zaczęło mi brakować i to, czego ja szukałem, co chciałem mieć w kolejnym motocyklu, czyli właśnie w GT. Tak, pozycja za kierownicą jest bardzo zbliżona do MTK. Mniej więcej, wydaje mi się, że jest mniej więcej to samo. Być może trochę bardziej zgięte nogi w kolanach. Kasa garażowa, nie da się tego zrobić samemu w czasie jazdy. W miarę wyprostowany, czyli nie leży się dokładnie na tej kierownicy jak w typowym sportowym motocyklu, ale nie jest też aż tak wyprostowanym jak w takim enduro, czy nie wiem, maxi enduro, te, które testowałem Bistroma. Nogi zgięte w kolanach mniej więcej w takim stopniu. W sumie to nie jest jakaś wielka, mi to tam aż tak bardzo nie przeszkadzało w tamtym. Czasami wystarczy po prostu prostować na chwilę nogę podczas jazdy. I tak to wygląda. Jest ok. Jest ok. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać na dłuższych trasach, na 200-300 km. Bo takie będę też robił na pewno, co najmniej. Komfort to jest rzecz, która najbardziej mnie interesowała. To, co sprawiło, że zdecydowałem się na zmianę motocykla. Różnica jest naprawdę niebo a ziemia, jest naprawdę olbrzymia. Zawieszenie po prostu jest super. Miękkie, nie jest męczące, świetnie wybiera nierówności. Nie podskakuje tak bardzo jak na tym MT-ku. Na tym tutaj dziurawa nawierzchnia jest po prostu dziurawa. Z kolei gładka nawierzchnia jest po prostu gładka i to czuć, że ona jest gładka. W MT-ku była albo bardzo dziurawa, albo po prostu dziurawa. Więc pod tym względem jest naprawdę bajka. Kanapa wydaje mi się, że jest też trochę wygodniejsza. Może nie ma jakiejś tam wielkiej różnicy, ale to tak naprawdę będę mógł powiedzieć Wam po przejechaniu jakichś tam 100-200 km. Zobaczymy, co będzie z dupą się działo. Na razie jeżdżę tak w koło komina. Silnik z kolei to chyba najmocniejszy punkt tego motocykla. Jego słynna elastyczność. Jadę na 670, w sumie powinienem jechać mniej. Nie da mi się tutaj wyprzedzić niestety. Nie no, kuźwa, bez przesady, wystarczyłoby delikatnie odkręcić i byłoby po sprawie, ale nie chciałem go kręcić, no bo nie powinienem tego robić. Motocykl jest na dotarciu, ma niecałe 200 km, więc na razie spoko. Dla znawców tematu w ogóle, tym bardziej dla miłośników Suzuki, no to jest mistrzostwo świata. Nie wiem, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, K5. Sprawdziłem, to jest właśnie K5, czyli słynny silnik Suzuki, konstrukcja sprzed około 20 lat. Oni go wsadzili do GTK i tak naprawdę wsadzili ten sam silnik do najnowszego GX-a, czyli do zupełnie nowego modelu motocykla, którego brakowało w gamie Suzuki. Więc to chyba o czymś świadczy, że ten silnik jest naprawdę zajebisty. Jaką pracuje, gładkość z jaką on pracuje, po prostu spokój, ale to bardzo mi się podoba. Cały czas porównuję do MTK, był strasznie nerwowy i strasznie narwany. On cały czas poganiał mnie do szybszej jazdy. On cały czas chciał wyrywać do przodu, ale to było bardzo męczące. Ten z kolei, on jest po prostu gładki, spokojny. Nie wiem, jakby to Wam porównać, słuchajcie, no tak jakbyśmy wyszli z psem pitbullem, który ciągnie nas non-stop na smyczy, szarpie, on chce iść cały czas do przodu, tak było w MT-ku. Ten z kolei jest taki owczarek niemiecki, który jest przy nodze, wychodzisz spokojnie, on Ci idzie przy nodze, równo z Tobą, ale jak tylko dasz mu komendę do ataku, on zaatakuje. I tak bym opisał właśnie te dwa motocykle.
Aerodynamika, problem z zawirowaniami za przednią szybą. Tutaj całe szczęście czegoś takiego nie ma. Ta szyba jest bardziej pochylona, tak jakby bardziej sportowa. Oczywiście łapie wiatr przy wyższych prędkościach 80-90 łapie, ale łapie go równomiernie tutaj od ramion, mniej więcej od barków i kask. Nie powoduje, że telepie mi głową, kaskiem i ja nic nie widzę tam przy 110. Więc tutaj pod tym względem też jest o wiele lepiej i całe szczęście bardzo się cieszę, bo nie jeździłem tym motorem wcześniej, kupiłem go w ciemno. Salon nie miał takiego na dostępnego modelu testowego. Zobaczymy, co się będzie działo przy 110 czy tam 120, rozpędzę się trochę więcej. Jadę sobie teraz stówką prawie. Nie no, to samo, na szczęście jest nieźle, jest fajnie. Trochę więcej stówka. Trochę barkami mnie teraz czuję, na barkach więcej. Ale przy wyższych prędkościach to się wszystko uspokaja. Telepie mi kaskiem. Nie jest źle. Bo on naprawdę im szybciej, tym lepiej się zachowuje, bardziej jakby stabilnie później. Kawałek niemieckiej autostrady było. Kolejne rzeczy, dodatki właściwie, które chciałem mieć w nowym motocyklu, to jest właśnie to, zielona pewnie znacie tutaj tą ikonkę. Tempomat, gdzie będzie tylko to możliwe, można dać po prostu odpocząć, nadgarstek może odpocząć, można go trochę rozluźnić, nie trzeba cały czas trzymać tutaj manetki odkręconej, co przy dłuższych trasach może być męczące, czasami boli po prostu już nadgarstek. Takie fajne naprawdę udogodnienie, które umili jazdę. Tempomacik, no po prostu bajka. Kolejna kwestia, lusterka. Mimo tego, że są faktycznie daleko mocno wysunięte do przodu, bardzo fajnie w nich widać wszystko, pomimo tego, że są dosyć małe. Spalanie. Luster pokazuje 16,3 km na litrze, na 1 litrze, bo we Włoszech generalnie w większości przypadków podaje się, ile można kilometrów przejechać na litrze. Tutaj jest 16,3 km na litrze, no to jakby to tu policzyć, pewnie wyszłoby poniżej 6 litrów. Nie wiem, czy to można przestawić, później sobie poszperam i spróbuję to przestawić. Tutaj udało mi się zmienić w komputerze, czyli teraz są litry na setkę. Wcisnąć OK. O i wciśnięte OK, później się wyświetla menu. Wejść w menu, kurwa, menu to w restauracji jest. No i settings, ustawienia. Ciekaw jestem, czy można zmienić. O, tu jest unit. A nie ma języka właśnie, to jest wszystko po angielsku, nie widzę. Ja przy moim stylu jazdy, tym bardziej teraz, gdzie muszę jeździć nim w miarę spokojnie, podejrzewam, że do 20 dojdę. MTEK pod tym względem, przy normalnej jeździe, bez jakiegoś tam, nie wiem, ograniczania się czy coś, wychodziło poniżej 5 litrów, to pokazywał komputer i tak mi też wychodziło przy tankowaniu, więc tutaj podejrzewam, że pomimo tego, że silnik jest mocniejszy, motocykl jest cięższy, nie będzie mniej więcej takie same. Wady, czy ma jakieś wady? Nie wiem, mam nadzieję, że nie, chociaż są takie malutkie rzeczy, szczególiki, które już zauważyłem. Spójrzcie tutaj, tutaj jest taka wajcha i jak ja ją podniosę do góry, to długie się zapalają. Albo klikając ją w dół, też mrygam długimi. I już kilka razy mi się zdarzyło, że trzymając tutaj na manetce i próbując wciskać sprzęgło, ten palec podnosi ten przycisk i włączają się długie. I to już mi się kilka razy Po zdarzyło. prostu to wygląda mniej więcej coś takiego. To wygląda tak, o. Że chcę tutaj przycisnąć sprzęgło i się włączają długie, lub można tak zrobić, czyli klikając, lub jak wciskam sprzęgło, to też właśnie jest mały zakres, oczywiście dochodzi rękawiczka, więc też
przyciskam. No, może to tak nie wygląda. Taki mały szczególik, który już zauważyłem i kilka razy mi się to zdarzyło wcisnąć. Może to kwestia przyzwyczajenia, no zobaczymy czy dalej się przyzwyczaję. Tutaj jest trochę za daleko ta manetka, ona chyba nie jest regulowana, nie widzę. W każdym bądź razie to jest pierwsza rzecz. Druga, tempomat, ten przycisk jest trochę za daleko. Trzymając manetkę, tak jakbym chciał ją trzymać, żeby nie dotykać tych długich, dotykam palcem do ustawienia tempomatu. Więc muszę ten tempomat po prostu włączyć w ten sposób. To taki w sumie mały szczegół, no nie jest to jakaś rzecz, która go dyskwalifikuje. Ten przycisk chciałem Wam lepiej pokazać. Teraz bez rękawiczek tak naprawdę wydaje się, że on jest łatwo dostępny. Rękawice są grube, mniejszy zakres ruchu oczywiście, więc rękawice to jest mniej więcej coś takiego. No to po prostu delikatnie mi do tego brakuje, więc trzeba ją trochę przybliżyć. Można byłoby jakoś inaczej rozwiązać, być może gdzieś bliżej, niżej. Co dalej? Na razie nic. Mam nadzieję, że nic dalej nie znajdę. A przynajmniej nic poważnego, nic tak. Quick shifter! Inna rzecz, którą miałem w MTK-u i którą chciałem mieć w następnym motocyklu, działa na pewno lepiej. Żeby nie było, w MTK-u też działał naprawdę fajnie. Górę jest praktycznie niezauważalny. W niepełnym zakresie obrotów praktycznie jest nieodczuwalna zmiana biegów. Lepiej pracuje do góry i gorzej w dół, ale naprawdę pracuje fajnie. Taka oto krótka recenzja po przejażdżce. Podsumowanie to właśnie Wam przedstawiłem pokrótce. I tak, kolejna rzecz, która mi się podoba, musiałem się oczywiście zatrzymać, to są właśnie kufry. Super sprawa, bardzo się przydadzą w moich podróżach. Można coś spakować bez problemu. Super sprawa, jeden kluczyk, który służy do odblokowania kufra i do włączenia stocyjki, więc nie ma dwóch kluczyków. Mam drugi, ale to od garażu. Też gdzie to jest? Muszę się tego nauczyć. Tutaj wyjęcia do odblokowania kanapy. Łatwo odblokować, hop, otwarcie. Muszę się tego trochę nauczyć. Hop. Tu już mam pewne rzeczy w środku. Plecak wchodzi bez problemu. Podobno wchodzi też kask integralny. Jeszcze nie sprawdzałem, w sumie następnym razem to sprawdzę. Zamykanie. I lock. W tej chwili jest zamknięty. Żeby go ściągnąć, też jest bardzo proste. Najwygodniej już się tego nauczyłem. Podnieść trzeba rączkę, później z powrotem zablokować, żeby on się nie otworzył. I tutaj jest też wajcha lock, unlock, hop. No i tak. Zakładanie kufra generalnie nie jest trudne, ale niestety trzeba się tego nauczyć. Żeby to zrobić dobrze. Weszło? Chyba weszło. Tak. Blokujemy, wtedy on nie wyjdzie. I z powrotem rączka. I z powrotem tutaj trzeba zamknąć i jest. Trochę wprawy. Tyle dzisiaj ode mnie. Jak więcej nim pojeżdżę, to będę w stanie Wam powiedzieć też dużo więcej na temat tego motocykla. W następnym sezonie nakręcę jakiś obszerniejszy materiał. Gietek do garażu postoi sobie dosyć długo, kilka miesięcy, pewnie do marca. I widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, cześć!